Dzień dobry moi drodzy, kolejna sesja Q&A. Witają się z Wami jak zawsze zagorzali zwolennicy i wielbiciele Toyoty, czyli Maciej Kilin i Robert Mularczyk. Witajcie, a dzisiaj tematy poważne, bo i poważne życie dzieje się wokół nas. Internauci pytają, Rosjanie dziś piszą, że Toyota już zakończyła sankcje i wraca na ich rynek. Czy to prawda? I kolejne, czy to prawda, że Toyota jednak wraca z eksportem i z produkcją w Rosji samochodów marki Toyota i Lexus? No musimy Wam jasno powiedzieć, jak wygląda sytuacja. Oświadczenie Toyoty z 2 marca tego roku mówi bardzo wyraźnie. Toyota jako firma globalna zaprzestała eksportu nowych samochodów Toyoty i Lexusa do Rosji. Zaprzestała także eksportu części zamiennych Toyoty i Lexusa do Rosji i zatrzymała tamtejsze fabryki Toyoty. Tak, i przy tej okazji może warto powiedzieć, no nie słuchajmy, nie czytajmy tego, co podają Rosjanie. Nie jest to najlepsze źródło. Jedynym źródłem jest to, co powiedział Robert, a więc oficjalnym źródłem jest Toyota i to, co ona mówi na temat swoich fabryk. A tak przy okazji może warto powiedzieć w ogóle, co tam Toyota produkowała, tak? Co to w ogóle się działo, czy to była produkcja, czy montaż. Natomiast 2 modele tam powstawały, to jest po pierwsze Camry, po drugie model RAV4. Natomiast tu jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić. To są samochody, które były produkowane tylko na rynek lokalny. Mówiąc rynek lokalny, mam na myśli oczywiście Rosję, po drugie Kazachstan i trzeci kraj bodajże Gruzja. Tak? Żaden inny rynek. Mówiąc o autach RAV4 i Camry, które są sprzedawane w Polsce i w Europie Zachodniej, to są samochody tylko i wyłącznie pochodzące z fabryk w Japonii. Czyli zupełnie inna bajka. Jak widzicie, tutaj nie ma żadnego związku między dostępnością tych modeli na naszym rynku, a zatrzymaniem produkcji fabryk w Rosji. A jak już jesteśmy przy tym temacie, Maciek, to jeszcze jedno pytanie od internautów. Czy w związku z zatrzymaniem produkcji w fabrykach w Rosji, ale przede wszystkim zatrzymaniem importu samochodów na rynek rosyjski, czy te auta, które tam miały wjechać, pojawią się w Europie? Bardzo dobre pytanie. Znaczy tak, po pierwsze warto wiedzieć o tym, że na rynku rosyjskim są zupełnie inne samochody. Nawet jeżeli to są te same modele, przykładowe RAV4, no to po pierwsze inne silniki, inne normy muszą spełniać emisji spalin te auta, inne normy bezpieczeństwa, czyli te wszystkie systemy Safety Sense, które są w wyposażeniu standardowym w samochodach wersji europejskiej na rynek rosyjski nie muszą posiadać. W związku z tym to są inne auta. W związku z tym te już wyprodukowane, czy aktualnie produkowane w Japonii na przykład na rynek rosyjski będą sprzedane w innych częściach świata, ale nie w Europie. Nie w Europie. W ogóle w Rosji praktycznie oni nie sprzedają hybryd, tak? To jest rynek, gdzie wciąż silniki benzynowe, klasyczne, większe są oferowane. Także zupełnie inne produkty, zupełnie nieadekwatne do rynku europejskiego. Jasne, to pojawia się jeszcze jedno pytanie, tym razem już wyłącznie rynek polski. Ile jeszcze będą rosnąć ceny aut? Czy jesteśmy skazani w tym roku na ciągłe podwyżki? No wiadomo, inflacja nam przyspiesza, złotówka nam słabnie, a Maciek musi się ze swoim teamem produktowym w tym wszystkim odnaleźć. Znaczy tak, no właśnie, w zasadzie odpowiedziałeś już na to pytanie, dlaczego rosną ceny samochodów, warto się zastanowić, no bo słabnie złotówka, my samochody importujemy, my za samochody płacimy w euro, zresztą nie tylko Toyota, podejrzewam, że wszyscy inni dystrybutorzy. W związku z tym, jeżeli od wybuchu wojny w Ukrainie złotówka osłabiła się w pewnym momencie nawet o 10%, tak? Przekroczyła tą barierę magiczną 5 zł za 1 euro. W tej chwili na szczęście się nieco umocniła, ale wciąż to jest poziom 4,8 i więcej. No więc my za te samochody płacimy odpowiednio więcej, tak? 10%, w tej chwili około 6%. Więcej kosztuje nas samochód wyprodukowany wcześniej, który przyjechał do Polski, niż to, co było do tej pory. W związku z tym niestety no, musimy to przełożyć na klienta finalnego i czy ceny dalej będą rosły? No, to jest pytanie, czy złoty będzie się dalej osłabiał. Tak? Jeżeli tak będzie, no to ceny niestety będą rosły wszystkich dóbr importowanych. Dodatkowo tu też warto powiedzieć o kosztach produkcji, które niezmiernie rosną. Mówimy często o kursach,
ale koszt produkcji w Europie tylko w ciągu ostatniego miesiąca wzrosł prawie 1 punkt procentowy, także to też się przekłada na wzrost cen. Także no niestety tutaj nie mam dobrej odpowiedzi, nawet nie mam jasnej odpowiedzi, no bo po prostu nie wiem, jak ta złotówka będzie się zachowywała w najbliższych dniach, a co dopiero miesiącach. No to jest trudna sytuacja. Sami zresztą pewnie słyszeliście już, jeżeli interesowaliście się zakupem nowej Toyoty, do końca lutego my żeśmy utrzymywali gwarancję ceny z dnia podpisania umowy i gwarancję kosztów miesięcznych finansowania auta z dnia podpisania umowy. Teraz już tego nie ma. No teraz nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć ceny w złotówkach z wyprzedzeniem 6-10 miesięcy, bo o tym mówimy, tak? Nie o tym, co będzie jutro, co już jest pewnym ryzykiem, tylko o tym, co będzie za pół roku albo i więcej. W związku z tym, no niestety to już nie jest po prostu fizycznie możliwe. Ja naprawdę Maćkowi współczuję i ściskam go tu serdecznie przed kamerą, trzymam kciuki, bo oni, jego zespół mają trudny orzech do zgryzienia i te najbliższe miesiące będą ciężkimi miesiącami z punktu widzenia kalkulowania produkcji i kalkulowania tych cen i generalnie ryzyka finansowego dla całego przedsięwzięcia, jakim jest sprzedaż i serwisowanie Toyot czy Lexusów w Polsce. No cóż, lekko każdy nie ma, Niestety. ale niestety sytuacja jest jaka jest, musimy się z nią zmierzyć. Będziemy Was o tym informować na bieżąco. No cóż, dzisiaj kończymy te krótkie Q&A. Q&A może i krótsze niż zazwyczaj, ale o ciężkim i takim poważnym wymiarze gatunkowym, więc żegnamy Was, życzymy lepszych dni, już bardziej słonecznych i wiosennych mamy nadzieję i zapraszamy na kolejną sesję Q&A, a ja przy okazji podpowiadam, jak chcecie dowiedzieć się więcej o Toyotach i o świecie Toyoty, to szukajcie kolejnych filmów na naszym kanale YouTube'owym, chociażby na Toyocie News w serii Toyota Insider. Także serdecznie Was zapraszam do odwiedzin, a tymczasem życzymy Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia niebawem. Do widzenia.